Jesteśmy w Albanii. Albania to mały kraj w Europie na Półwyspie Bałkańskim, mający zaledwie 27 000 km². Ten kraj zamieszkuje tylko 3 miliony osób. Większość kraju to góry, pagórki, ale również piękna linia brzegowa. Ten kraj graniczy z Grecją na południu, z Macedonią Północną, z Kosowem, z Czarnogórą, a także posiada dostęp do Morza Jońskiego i Adriatyckiego, a przez to graniczy również pośrednio z Włochami. Chociaż jest to piękny kraj, uroczy kraj, dziewiczy kraj, przyjeżdża tutaj bardzo wielu turystów, to jednak bardzo wielu ludzi żyje w skrajnej biedzie, w skrajnym ubóstwie, szczególnie tutaj w terenach górskich. Nie ma dróg, nie ma infrastruktury, nie ma szpitali, bardzo słabo są wyposażone szkoły i bardzo wielu ludzi emigruje, szczególnie młodych ludzi, do Włoch, do Anglii, do Niemiec. Historia chrześcijaństwa w Albanii jest bardzo długa. Najprawdopodobniej był tutaj już święty Paweł, a więc sięga I wieku chrześcijaństwa. W jednym ze swoich listów pisze, że wybiera się do Ilirii, a Ilirowie to są właśnie przodkowie obecnych Albańczyków. I chrześcijaństwo tutaj było bardzo mocno rozwinięte, natomiast od prawie 500 lat większość wierzących to są muzułmanie, którzy stanowią prawie 70% populacji. 20% to prawosławni, tylko 10% to katolicy. Najbardziej znanymi katolikami to chyba Matka Teresa z Kalkuty, która co prawda urodziła się w Skopje w Macedonii, natomiast pochodziła z rodziny albańskiej. Jej mama, siostra są pochowani tutaj właśnie w Albanii. Również Skanderbeu, który żył w średniowieczu, nazwany przez papieża Atleta Christy, również w jego cześć została nazwana ta góra ośnieżona za nami, a który był ostatnim chrześcijańskim przywódcą Albanii. Los misioneros redentoristas estamos invitados a ser misioneros ardientes y en este momento en nuestra misión, en nuestra comunidad interprovincial de Albania, hemos iniciado una nueva experiencia misionera itinerante en el sur del país. Esta es una zona donde no hay muchos católicos, es una zona fundamentalmente musulmana y ortodoxa y en este lugar además se nota bastante la carencia de sacerdotes. No hay sacerdote hasta este momento en que hemos llegado nosotros. Sentimos la llamada a apoyar, a ayudar a esas iglesias que son más pequeñas y más necesitadas, donde no llega la presencia de la Eucaristía y del sacramento de la reconciliación. En esa comunidad, 3 redentoristas de 3 países diferentes iniciaron una nueva experiencia. Es un país donde la mayor parte de la población profesa el Islam, también hay ortodoxos y una pequeña comunidad católica. Es un país bastante pobre y así los redentoristas respondían a la llamada de Jesús a llevar el Evangelio a lugares donde es desconocido. Desde 2014 los misioneros redentoristas servimos en el centro del país, en una ciudad llamada Kamsa, que es la periferia de la capital Tirana, y también ahora en el sur de Albania. Unë jam motër Rita, jam shqiptare dhe jam një motër franciskane e shenjtës Filipa Mareri. Populli shqiptar
është një popull I cili ka vuajtur shumë, sidomos gjatë të gjysmës së fillimit të mesjetës, me fillimin e pushtimit Osman, I cili e ka mbajtur vendin ton, popullin ton të shtypur për 500 vite, ku shumë persona kanë qenë në një farë mënyre të detyruar të kthehen në një besim tjetër për të shpëtuar edhe jetën. Pas një lirimit shumë të gjatë, edhe një val tjetër e ka pushtuar Shqipërinë që ishte ai I regjimit komunist. Një situatë vërtet shumë e vështirë, ku shpirtrat njerëzor kanë vuajtur dhe kanë pas etje për hyjin. Edhe unë jam rrit në një familje të përsekutuar dhe të shtypur nga regjimi komunist, por e cila nuk e ka humbë asnjëherë besimin dhe shpresën në Zotin se një ditë do të kishte pas ringjallje edhe për ata. Dhe aty, edhe pse në një situatë të vështirë ku njerëzit nuk ishin lirinë e fjalës, lirinë e fesë, lirinë e dialogut, ata kanë arritur të më transmetojnë besimin në hyjin dhe vlerat e mëdhaja të jetës që janë ato të familjes dhe të lidhjes me hyjin. Dhe aty kam zbuluar edhe thirrjen time fale gjyshes, e cila ishte një grua e shenjtë dhe e ka lutur Zotin gjatë gjithë jetës së saj që të ketë një nip ose një mbes që t'ja kushtojnë jetën hyjit. Dhe fal lutjeve saja dhe shembullit të mirë të Nën Terezës, kam arritur që ta ndjek hyjin dhe jam këtu duke ndjekur. Dhe ju them edhe juve mos keni frikë asnjëherë me ja hap zemrën Zotit, sepse siç ka thënë John Paul II, ai ju jep gjithçka dhe nuk ju merr asgjë. Shpreso në hyjin. Nëse ne kemi vdekur poshtë me të, do të jetojmë me të. Ne e shoqërojmë Jezusin në varr, por e dim se do ta takojmë përsëri, kur ai të shfaqet I gjallë dhe I ringjallë. Thoj me hapjen e kishave në Shqipëri, kemi qenë ata që kemi marrë pjesë, posa është hap kishën edhe në Shkodër, pastaj kemi marrë meshtarin, e kur kam shku me marrë meshtarin në kohën e kreshme, kam shku me gjithë vajzën dheme dhe kanë thënë që katedrali ishte tuar Nën Tereza. Edhe ishte tur me madhe populli. Vajza ime ka nejtë të dera e Argjipezhi se aty do t'hinde Nën Tereza, të porta. Unë I kam thënë në vajzë që aty të gjajnë ty, që mu nuk lanë me taku, ti e vajzës të tur. Edhe kemi taku Nën Terezën e kemi pa për herë të parë. Pastaj vajza ime ka shprehë dëshirën pa u kthyer në shtëpi që ka ikë. Edhe ka bashkuar me motrat e Nën Terezës, atit edhe ka vazhduar deri më sot. Por besimi ka ardhe lutit në mendoj që edhe prindë e mi janë lut edhe fenë e kemi trashëguar nga prind me besim plot. Na początku naszej posługi tu w Albanii poznawaliśmy język, kulturę, tradycje, zwyczaje, ale nie mieliśmy na to za dużo czasu, bo biskup od razu powierzył nam 2 parafie, w których posługiwaliśmy. Ja byłem proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II, gdzie było duże centrum charytatywno-socjalne. Nasza parafia znajdowała się na obrzeżach Tirany, gdzie było bardzo wielu ubogich, opuszczonych ludzi, którzy opuszczali swoje górskie wioski, przyjeżdżali na obrzeża miasta, stolicy i szukali łatwiejszego życia, które czasem okazywało się bardzo trudne. W naszym centrum prowadziliśmy wiele różnych form działalności. Była duża świetlica dla dzieci, do której codziennie przychodziło prawie 100 dzieci. Prowadziliśmy różnego rodzaju kursy dla dzieci i młodzieży, aby rozwijać w nich talenty. Kursy gry na gitarze, języka angielskiego, włoskiego, gry na
pianinie. Również siostry, z którymi współpracowałem, zajmowały się kobietami. Wiele z nich nie miało zawodu, nie potrafiło zdobyć pracy, organizowały kursy szycia, gotowania, aby później te kobiety mogły utrzymać swoją rodzinę, zacząć pracować, a przez to lepiej, godniej żyć. Bardzo duży nacisk kładliśmy pracę z ubogimi, ale też z niepełnosprawnymi. Otworzyliśmy małe centrum błogosławionego Piotra Dondersa i naszą opieką otaczaliśmy 30 dzieci, młodzieży niepełnosprawnej, organizując im fizjoterapię, logopedię, zajęcia z psychologiem, a także takie kursy, warsztaty przystosowania do życia. Obecnie pracujemy w parafii świętego Alfonsa. Staramy się jak najbardziej realizować charyzmat i cel naszego zgromadzenia, aby nasza praca była ukierunkowana na biednych, opuszczonych, na tych, którzy najbardziej potrzebują tego, aby słuchać dobrej nowiny o obfitym odkupieniu. Na północy Albanii, w mieście Skuter, znajduje się sanktuarium, gdzie przez wiele lat obraz Matki Bożej Dobrej Rady doznawał kultu i był czczony. Ten obraz, który również święty Alfons tak bardzo ukochał, który zawsze miał na swoim biurku, do którego miał wielką pobożność. Jako redemptoryści jesteśmy znani z szerzenia kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ale nasz założyciel, święty Alfons, w sposób szczególny czcił obraz Matki Bożej Dobrej Rady. I ten obraz znajdował się właśnie tutaj, w Albanii, na północy Szkodry. Przez wiele stuleci Matka Boża wybrała sobie to miejsce, aby właśnie odbierać cześć od swoich wiernych. Dopiero gdy Albanię zaatakowali Turcy, Imperium Osmańskie, aniołowie, tak podaje tradycja, bądź też rodzina o nazwie aniołów, aby uratować ten obraz, zabrała go stąd z Albanii i przewiozła do Włoch, gdzie do dzisiaj ten obraz doznaje czci i kultu. Unë kam rreth 3 vite që jam pjesë e Kishës Katolike. Më parë jetoja thjesht një besimtar i thjesht, që vija rrallë herë në diele. Kur mbas që angazhova me trinjtë e Kishës, arrita të njoh Krishtin dhe Krishti është bërë që nga ajo ditë është bërë pjesë e pandarë jetës sime. Çfarë përgjegjësie bësh në ardhmje? Në të ardhmen kam qef që të përkushtohem sa më shumë aktiviteteve me të rinj, që të rinj të jenë sa të lumtur si fëmijët, ashtu edhe të jem një animator i mirë për fëmijët edhe për të rinj. Feja katolike një fe shumë e mirë dhe e bekuar për ne. Sa vjeç je në kisha dhe çfarë aktivitete ka marrë pjesë? Unë jam 17 vjeç dhe kam shumë kohë që merren me grupin këtu. Një grup shumë i mbushur me atmosfera, me aventura, me lojra, ku jemi kënaqur shumë. Dhe Si mendosh, çfarë mund do të jetë që akoma më shumë të rinja besojnë në Jezu Krishtin? të rinj duhet të besojnë, sidomos katolikët e këtij vendi duhet të vinë për të njohur Zotin e tyre dhe për të kënaqur dhe për të njohur shoqërinë fetare.
Le çfarë aktivitete të kishe s'ke bërë pjesë këtu në Shqipëri? Gjitha shumicën e aktiviteteve kam bërë sepse përfaqësoj grupin Hero, edhe këto takime na kanë ndihmuar sepse ne kemi mësuar kulturë të re, kemi takuar shumë miq, kemi bërë çdo lloj loje, kemi njohur pjesë njerëz të kishave të tjera dhe kaq. Çfarë është dëshiri tuaja për ardhmja? Çfarë ti kesh dëshirë të bësh? Për sa i përket grupit apo jo? Po, Po do të thënë, thjesht kam dëshirë që grupi që jemi tani të zhvillohet, të bëhet më i madh, të rritet një kulturë krishtere. Existe un invierno en el corazón de los hombres, también en el corazón de Europa. San Clemente nos invitaba a anunciar el Evangelio de nuevo. Y el desafío que debemos de afrontar es precisamente encontrar nuevas formas, nuevos lugares y nuevos lenguajes para llegar al corazón de los hombres, para que de nuevo sea primavera. Y primavera es resurrección y Pascua. Me encuentro en Bilist, en la zona oriental de Albania, y aquí reflexionando también con los misioneros de esta zona, cómo podemos de nuevo salir y encontrarnos con el corazón de las personas. ¿Cómo podemos de nuevo anunciarles a Jesucristo? Ser testigos del Redentor en este mundo herido. Sumi